Dzień dobry moi drodzy, witajcie tutaj u mnie na kanale Jolka G78. Jeśli nie wiecie gdzie jesteście, to tak jesteście tutaj, proszę bardzo o kciuka w górę i subskrypcję. Już długo nie prosiłam, także bardzo zapraszam. Co tam u was moi drodzy? Załączyłam się, żeby wam opowiedzieć krótką historię zaginięcia Czesława. Wczoraj 7 listopada, moi drodzy, dzwoni do mnie Radosław. Nie ma nigdzie Czesia, nie widać Czesia na kamerze, bo mówiłam wam, że mamy ringa, nie widać Czesia na kamerze, nigdzie nie ma. Faktycznie prześledziłam na swojej przerwie w pracy, nigdzie jego nie było. Znaczy mamy tylko w saloniku na dole. Dzień wcześniej schował się pod sofę i było go widać. Kamerę, tak jak Radek mówi, dzień wcześniej, bo u nas teraz był ten Bonfire Night 4 listopada i no tego czasu cały czas są fajerwerki. Dzień wcześniej, czy tam 2 dni wcześniej właśnie jak były te fajerwerki, my niestety oboje byliśmy w pracy, to było w środę, tak napierdzielały, mimo że był na Walerianie, mimo że zostawiliśmy mu muzykę, zasłonięte zasłony, wiecie, no słychać to słychać, psy mają, wiemy jak bardzo wyostrzony słuch, no i się biedny schował pod stolik. No i jakoś tam jego było widać, no a teraz w piątek, wczoraj, Boże, nie ma. Prześledziłam wszystko, tak powiększałam obraz. Myślałam, że może gdzieś tam jest w łóżku zaplątany w tych kocach, w tym wszystkim, u siebie w kocyku. No ale niestety nie był. Radek prędzej przyjechał z pracy. Ja akurat miałam jakieś tam spotkania, on do mnie dzwoni, nie mogę odebrać. Mówię, no nie mogę odebrać, po prostu no nie mogłam odebrać w tym czasie. Tak się martwiłam, a później skończyłam spotkanie, patrzę, wysłał mi zdjęcia. Zgadnijcie, gdzie był Czesław, co się stało z Czesławem. Poszedł sobie do sypialni na górę. Czesio był w sypialni na górze. W tej sypialni gościnnej my ogólnie przestaliśmy zamykać drzwi na górę, bo on wiecie, że on nigdy nie chodzi na górę. Mało tego, że on nie chodzi na górę, on nie wychodzi tak naprawdę z salonu. No i jak idziemy na dwór, no to przychodzi przez przedpokój. Ostatnio kilka razy wszedł do kuchni, dało się jego na coś tam mówić. No są postępy. Ale poszedł na górę do sypialni i tam po prostu sobie leżakował. A jak ja przeszłam z pracy, czy wy wiecie jaka to była radość? Jak on skakał w powietrze, jak on mi wiedział jeszcze tak, to on mnie nigdy nie witał. Wchodzę do domu, patrzę, głowa już wygląda z salonu, zagląda na mnie. On ogólnie Czesiu jest bardzo wokalną, bardzo rozmawia, bardzo sobie tak w takie odgłosy jakieś wydaje fajne. Boże, jak on skakał, łapki przednie w górze. Myślę, że po prostu był zadowolony z siebie, że poszedł na górę, nie? Może dlatego, że właśnie był taki odważny, nie wiem, ale no był wspaniały wczoraj. Bo wczoraj on jest ogólnie wspaniałym psem, ale wczoraj się tak zachowywał pięknie jak prawdziwy taki piesek, taki prawdziwy, domowy piesek. No kochany, no taki słodziak. Później my sobie poszliśmy do jacuzzi, ale jego teraz nie wpuszczamy wieczorem na dwór, no bo cały czas strzelają tymi pieprzonymi fajerwerkami, także poszedł sobie do siebie, do budy, jak my to mówimy, no bo to taka buda to jego spaniem. I sobie spał. My wyszliśmy, wyszedł do nas, siedział z nami, bawił się cały czas z Radkiem. No po prostu wspaniały pies. No taki słodziak, no ale to jak mnie przywitał i to, że poszedł do sypialni. Kiedyś mnie się zdenerwowała, że pies poszedł do sypialni na łóżko, ale tutaj się nie denerwuję, bo wiem, że to jest wielki postęp dla niego wyjść i sobie pójść do sypialni. Radek później mówi, że też zszedł za nim tak sam, nie musiał się go znosić. Zszedł sam, czekał na niego na tym takim, mamy taki mały landing jeszcze tam na górze. Co tu się dzieje? Czekał na niego na tym landingu, no po prostu rewelacja. No taki słodziak, dzisiaj też taki słodziak. A jeszcze mało tego, wczoraj leżał przytulony do Radka. Także, i to mówi ile? Tak spał? Z pół godziny? Nawet spał, zasnął z pół godziny, z godziny. No powiem wam, że po prostu postępy jego są piorunujące. Trochę się martwię, że jak jego zostawimy przy tym okresie świątecznym, to się cofnie, no ale no musimy też, nie możemy tak zupełnie podporządkować swojego życia Czesławowi. Myślę, że no i tak ma dobrze, będzie miał dobrą opiekę, także nie ma się tutaj co na zapas martwić, prawda? Tak. A ja się jeszcze zastanawiam, wiecie, to są twoje uwalone szyby, no ale trudno. Zastanawiam się, jak tam u was, nie wiem gdzie mieszkacie, wiem, że mieszkacie w różnych zakątkach świata, mnie tutaj oglądając, ale zastanawiam się właśnie, jaka u was jest pogoda. U nas jest, tak jak mówię, dzisiaj już 8 listopad, w tym momencie jest 13 stopni. Wczoraj było 15, przedwczoraj było 15, jakiegoś tam dnia było nawet 16, słońce. Normalnie chodzi się w samych bluzkach. To jest coś pięknego. A ogrzewanie? Parę lat temu w sierpniu już grzaliśmy, nie? A ogrzewanie w domu praktycznie nie jest włączone. Kiedyś mieliśmy coś takiego, że wyłączyliśmy ogrzewanie w kwietniu i włączyliśmy chyba znowu w sierpniu.
No powiem wam, że szok. To było straszne. A w tym roku ogrzewanie chodziło może z 5 razy przez godzinkę, 2 godzinki, jak na razie. Także oby tak dalej. Już się zaczyna szaleństwo. W Nexcie obok nawet jest choinka, a tu TK Maxx. No zobaczcie, namówiłam wam, już jest wszystko świąteczne. Mega to wygląda. Nie pasujesz tu w tej swojej bluzie, idź stąd. Zobaczcie, co tu panowie ładni ubranie. Panowie, jak ładnie ubranie, a ty o, bluza jakaś. Śliczne te sweterki, teraz tak mi się podobają, to jest taką koszulą wystającą. Mam jakiś taki, ale granatowy, no ale przepiękne. Wszystko teraz co kokardkowe to w modzie. Mówiłam wam, że są choinki. Ładnie to też wygląda, bardzo mi się podoba. Ale ładna sukienka, właśnie muszę sobie coś takiego znaleźć, bo lecimy z dziewczynami do Liverpool na jakieś wyjście i chyba coś takiego byłoby odpowiednie. A tu zobaczcie, cekiny, ale nie błyszczące, ale to jest mięciutkie, matowe cekiny. No nie widziałam czegoś takiego, ale ładnie wygląda. A to trochę za babcine chyba, nie? Jakieś, ale ładne kolory, zobaczcie. Fajnie. Wiecie, na takim zielonym. Wiecie, że u nas nawet perfum już nie można podnieść, żeby sobie pryskać, trzeba się nachylać, żeby na rękę, na skórę jeśli chcecie, no albo wiecie, płatki, bo kradną z wystaw, do jasnej cholery. Kurde, wiecie co nie pomyśleliśmy? No niestety, no dzisiaj jest sobota, nie powinni strzelać tymi pieprzonymi petardami i strzelają. No i sprawdzaliśmy Czesia, znowu jego nie ma, przez chwilę był, wracał, plątał się, nawet żeśmy mu waleriany dzisiaj nie podali, no bo nie myśleliśmy, że będzie potrzeba. Wiecie, nie jest późno, bo jest dopiero godzina 19, ale słyszycie? O Boże, ponoć mają zakazać fajerwerków od przyszłego roku. Co, przeszło to czy nie? Znaczy przeszło, na razie jest petycja. Ponad 100 000 już jest. Tutaj, żeby w ogóle cokolwiek weszło do rządu, żeby zostało rozpatrzone w jakikolwiek sposób, to musi być podpisane przez najmniej 100 000 osób. Jeżeli jest więcej, a jest dużo więcej, no to może przejdzie, bo gdzieś tam ostatnio widziałam, wiecie co, tylko na głowę przeczytałam, nie czytałam dalej. Radosław, zapniesz mi pas. Dawaj, dziecko. Dziecko, ale ładnie pachniesz. Dziecko zaatakowane przez psa, przestraszonego przez fajerwerki. Ale to jeszcze nie wszystko. Wiem. Kobieta zginęła w zeszłym roku, bo dzieciaki stwierdzili, że to jest dobry pomysł strzelanie komuś do... dzieciaki? Stwierdziły, że to jest dobry pomysł, żeby strzelać komuś do domu. I kobieta spłynęła. Wow. A 2 lata to mężczyzna. A nie wiem, czy widzieliście też, co się działo w Anglii. I to nawet w Birmingham u nas. Jak petardami strzelali w autobus, a w środku ludzie. W ogóle to, co się dzieje ostatnio w Anglii, to przechodzi naprawdę ludzkie pojęcie. Jest po prostu masakra. Nie dzieje się nic dobrego. Ja powiem szczerze, my z dziewczynami jedziemy do Liverpool na noc, a po tym, co się stało w pociągach, to już jedziemy autami. I no tak, kurde. Tak samo u nas jest Birmingham Market. Ja wiem, że nie można się tak zaszufladkować i cały czas siedzieć i się bać i wiecie, to nie o to chodzi. No to właśnie o to chodzi w terroryzmie. Tak, o to chodzi w terroryzmie, ale no, mi się po prostu nie chce, naprawdę. Naprawdę, z tym co się dzieje, nie to, że jakoś się boję czy coś, ale po prostu mi się nie chce. No nie chce mi się przez to. Nie warte to jest chyba świeczki. Przepiękne są te rzeczy tutaj w Tesco. To z kokardami, no na mój biust za dużo tego. W takim kolorze. Rewelacja. Zobaczcie, do tego są spodenki. Przepiękne. Co mi się podoba, to patrzcie na tą sukienkę. Biała, brokatowa, 36 funtów. Tutaj macie czarne kokardy. To jest przepiękne. Piękna! Boże, jaka piękna! Co tu jeszcze mamy? Taka to a la Jacqueline Kennedy, jak dla mnie. Mega futerko. Ale to typowo takie właśnie imprezy świąteczne. Bluzeczka przepiękna. To jest mega. To jest piękne. Przepiękne. Super rzeczy. O, teraz ogólnie są bardzo modne, nie wiem jak w Polsce, ale tutaj właśnie takie najróżniejsze buty z różnymi ćwiekami. No bajki. To też widziałam online. No zobaczcie, taka kiecka z taką kokardą na biuście. Może to mega wyglądać. Jeszcze widziałam coś tutaj. To nie, to takie za bardzo biurowe jak dla mnie. Tutaj szyfonowa bluzeczka. Zobaczcie, to może przepięknie wyglądać. To może wyglądać naprawdę super. Proszę, jeszcze mamy spodnie cekinowe.
No wiecie co, ja chyba sobie wezmę do domu. Pomierzę, zobaczę, no rewelacja. I do tego właśnie ten żakiecik. Czy kiedyś się pytaliście, jak częściej mówiłam o takich rzeczach jak karty jakieś różne, że nic nie ma za darmo. Zobaczcie, to jest nasz rachunek w Tesco teraz. I w tym momencie skanuję kartę Tesco. Zobaczmy, jak to nam się zmieni. 82 funty taniej. Warto? Moim zdaniem warto. My już jesteśmy w domku, ja już jestem przebrana, jak widać. Muszę trochę posprzątać, bo Czesiu naszalał, jak nas nie było. Ale wiecie, fajerwerki, o, jest mu wybaczone. Ale co ja wam chciała pokazać, zakup... O Jezus Maria, Czesiu, przepraszam, nie wiedziałam, że tak piśnie. Zakup roku normalnie, nie, miotła z Wiledy, nawet nie zmiotka, ale miotła Wiledy. Czemu tego nie można otworzyć? Miotła Wiledy i do tego też wzięłam zmiotkę z szufelką. Ta zmiotka z szufelką moja mama ma. To jest najlepsza zmiotka z szufelką, jaka jest na rynku, naprawdę. I tutaj wzięłam miotłę, widzicie, jakaś taka teleskopowa, ona chyba jest, tak? Czesiuli najlepszą zabawką jest karton. On uwielbia rozgryzać kartony, jak rozgryza te kartony, to oczywiście w koło jest pełno papierków. I do tego opuszczanie odkurzacza mija się z celem, bo te odkurzacze na tych papierkach nie, to nie wszystkie je zbiera, o po prostu. Także taka Wileda jakaś dziwna. Tutaj miękka, tutaj twardsza, do rogów, o tej gąbka. Ta gąbka to chyba taki na kurz, albo coś takiego, także to przekręcę. No strzelają, Czesiu, wiem, kochanie, no głupki, nie? No może już jest zakręcona i do tego, tak jak mówię, po prostu jest zmiotka z szufelką, najlepsza jaka może być na rynku, naprawdę. Moja mama ma już to latami i świetnie się u niej to sprawdza. My przeważnie kupowaliśmy z Ikei, ale nasze zawsze lądują w śmieciach, bo mamy je przy śmietniku, a Radek czasami coś zmiecie, włoży do szafki na śmieci, później wiecie, śmieci na to i gdzieś to jakoś nam ginie. I powiem wam, że ostatnio na ten zestaw patrzyłam na Amazonie, kosztowało to 23 funty i mam w koszyku to, bo chciałam brać. A tutaj to kosztowało 5 funtów, a ta duża miotła 7 chyba 50 z kartą Tesco. Także naprawdę warto właśnie się przejść do Tesco, jeśli potrzebujecie takich rzeczy. No cena, no jak widzicie, dużo tańsza, ponad 10 funtów tańsza, także opłaca się, opłaca. Co jeszcze? Nie bój się, kochanie, nic się nie dzieje. Mówiłam wam, że nic nie kupuję do kolorówki ani z pielęgnacji, no bo nie potrzebuję, ale potrzebowałam kredek do brwi, bo no potrzebuję, bo tylko tych i wyłącznie tych używam. Wszystkie, co mam w domu, już mam na wykończeniu i przy wydaniu 20 funtów każdy z kredek Nexa kosztuje 10 funtów, także jest 20 funtów. Wziąłam sobie kolor czoklat i kolor brunet, bo lubię je po prostu łączyć. Była do tego taka kosmetyczka za darmo. Beauty Heroes i tutaj mamy, to jest niby wartość 30 funtów. Fajna taka ortalionowa. I tutaj mamy kartonik. Jakby to było ważne. W środku mamy Elf Halo Glow Blush, ale taki ładny, ceglasty. Hugo Coco. Zobaczcie, z taką gąbeczką na końcu. Nie wiem, czy mi się przyda, aczkolwiek już wam ostatnio mówiłam, że mam chęć na jakiś makijaż, także może się przyda. Mamy kredkę do ust. Nie wiem, co to za firma. W7 Lip Twister. W takim kolorze. Dosyć taki ładny, bym powiedziała, jesienny. Do tego mamy błyszczyk do ust z Collection. A nie, to jest Oil. Czerwony dosyć, ale może być ok, zaraz wypróbuję. I do tego też mamy Maybelline czarną Falsies. Dobrze, bo kończą mi się tusze do rzęs. Super, akurat super. Co prawda czarny, a nie brązowy, no ale dobra, może być. I spróbujmy ten błyszczyk. Od razu otwieram, bo ja błyszczyków bardzo dużo zużywam w pracy. Ostatnio ogólnie zużywam, ale wiecie, przez to, że nasze do pracy cały czas aplikuję to. Kolor czerwony, zapach landrynkowy. No taki kolor ust. Na pewno te usta bardziej podkreśla. Będę musiała zobaczyć, jak to w dzień wygląda, bo tak nie bardzo chyba teraz widzę. Ale fajny. Dosyć gęsty na tym aplikatorze, ale na ustach bardzo fajnie się czuje. Bardzo ładnie pachnie, cały czas czuję jego zapach, taki landrynkowy. Także takie mini zakupy, ale oprócz tego, to co widzieliście, ten cennik na kasie w Tesco, to moi drodzy, było dużo ciuchów karnawałowych i zapytałam się Was na Instagramie, czy chcielibyście, żebym taki film nagrała. No i dużo odpowiedzi było tak, także poczekałam chwilę. I właśnie narobiłam zakupów. Co prawda większość rozmiarów była w 16. Bluzka ok, ale spodnie były 16, nie było żadnych 14. Także zobaczymy, jak to będzie leżało. Może będą idealne, może będą za duże. Ja nie pamiętam, jak Tesco rzeczy na mnie leżą. Także no nie wiem, jak to będzie, bo na przykład niektóre 14 z Sainsbury's są na mnie za ciasne, z kolei 14 w H&M są na mnie często za duże, także to jest, wiecie, to nie wiadomo, jak to jest, ale tak jak mówię, są 16, wyglądają dosyć takie duże, spore, ale mam nadzieję, że coś tam wybiorę, bo mówiłam Wam, że właśnie wyjeżdżam do Liverpool
I coś takiego, wiecie, błyszczącego, sparkli świątecznego właśnie mamy w planach założyć. Także dobra, ja myślę, że dzisiejszego vloga będę kończyła. Ten mały się boi, muszę jego, najgorsze, że muszę go zgonić, bo właśnie mówię, bo przewracał te koce, porozwalał tutaj wszędzie, pogryz. Jakbym wiedziała, że kupiłam tą miotłę, naprawdę, jakbym wiedziała, że właśnie w takim stanie zastanę dom. Także zaraz to zrobię i myślę, że dzisiaj zrobię tylko film na jutro i no relaks, relaks, kompletny relaks, powiem Wam. Dosyć tego dobrego. Także dzięki Wam za dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Buziaki.